1 stycznia 2026 roku. Nowy rok. Wow. To był przecudowny Sylwester, który dla nas trwał całe 5 minut. O 12 wyszliśmy, pocałowaliśmy się na Nowy Rok i o 12:05 poszliśmy spać. Takie to życie w naturze. Zresztą cały kemping był dosyć spokojny o tej 12:00. Kilka osób sobie siedziało, ale większość raczej u siebie w kamperach. Creekside... Jak się nazywa ten kemping? Co na pewno już wiecie, na pewno zobaczycie podpis. Cascade Creek. Fenomenalny. Jeżeli szukacie miejsca w naturze po drodze do Milford Sound, to jest wasze miejsce. Naprawdę świetnie, tylko pamiętajcie, płatność gotówką, jeżeli nie zabukujecie sobie wcześniej. Najlepiej sobie zabukować wcześniej, tak jak my, zapłacić online i wszystko jest w porządku, a jeżeli nie, to musicie mieć tutaj gotówkę, pobieracie taką kopertę i w tej kopercie wszystko tam sobie ogarniacie. Co przed nami? Jak zaczynamy nowy rok? 1 stycznia. Idziemy w stronę jeziora, co niedalekiego. Tam się na chwilkę zatrzymamy. Do Teanau. Do Teanau. Wracamy tam. I potem wracamy już w stronę Queenstown, a właściwie do Arrowtown, gdzie spędzimy kolejną noc. Więc tak, szybkie zakupy w Queenstown. 3 godziny przed nami. Tak jest, szybkie zakupy w Queenstown, potem lecimy do Arrowtown. Ja jestem dosyć podekscytowany na to miejsce. Nie wiem dlaczego, jakoś mam takie wewnętrzne poczucie, że mi się spodoba. No i tak naprawdę, tak jak Nati wspomniała, 300 km, 4 godziny, jak nie 5 w drodze. Na tym i każdego wieczoru mówi, że już nie będziemy tak dużo jeździć, a następnego dnia okazuje się, że jednak będziemy tak dużo jeździć, więc no cóż, taka natura road tripa. Kurczę, 1 stycznia w Nowej Zelandii. Coś pięknego. Piękne to miejsce, naprawdę. Wydaje mi się, że wskakuje na numer 1 u mnie. Pomimo tego, że nie było łazienek, bo jest to bardziej takie dzikie miejsce, ale kwiatki. Tak, naprawdę niesamowicie. Nati jest zakochana w tych kwiatkach. Wy na pewno widzieliście na przebitkach, ale widzicie też pewnie tutaj. Nie jestem pewien, czy one, ale coś mi na pewno tu uczula, więc ja ich nie za bardzo kocham. Strasznie kicham, strasznie mam takie oczy swędzące, jak tu przy alergii, ale to pewnie trawa, a nie te kwiatki. Dobra, koniec gadania, bo przed nami 5 godzin, a jest 12. Trochę sobie, jak pewnie widzieliście, posiedzieliśmy rano. Jakieś dobre śniadanie, kawka, jak to u nas. Dobrze to znacie. Ogień? Ogień. Is it real? Could this be a new beginning? Ooh, my whole world falls apart with just the thought of you. But there's a fire in my soul that keeps me spinning. Ooh, and screaming now is the time to follow through. No i mamy późne popołudnie i dojechaliśmy do Arrowtown. Bardzo przyjemnie, a samo miasteczko robi... No zresztą, sami zobaczycie. A my teraz śmigamy na jedzenie. Znaleźliśmy jakąś fajną włoską restaurację. Zobaczymy, czy możemy wam ją polecić. Trochę jest średnio pod względem tego, że wszystkie sklepy są pozamykane, więc trochę jest tak pusto. Więc pewnie powtórzymy ten sam spacer jutro rano i też zobaczycie z tego przebitki. I miało być pięknie i słonecznie, a jest jak jest, ale nie przejmujemy się tym. Robi to nawet klimat, powiedzmy. Arrowtown, dzień drugi naszego pobytu w Arrowtown i zaczynamy odkrywać, co to miasteczko ma do zaoferowania. Zrobimy sobie szybki spacer przez nie, żeby wskoczyć do kilku sklepów, które nam się spodobały wczoraj. Ale to, co musicie wiedzieć, wczoraj poczytałem trochę o Arrowtown i jest to miasteczko, które powstało po prostu w czasie gorączki złota. Była tutaj odkryte złoże, odkryto po prostu złoto w pobliskiej rzece, która nazywa się Arrow River. No i przez to w ciągu dosłownie kilku chwil sprowadziło się tutaj mnóstwo osób, żeby tego złota szukać. Potem bardzo dużo Chińczyków, potem bardzo dużo różnych innych perypetii, ale koniec końców miasteczko zostało takie, jakie zostało.
Te budynki, które tutaj są odrestaurowane, ale są one tymi budynkami, które tutaj oczywiście były za czasów tej gorączki złota. A to, co jest najciekawsze, to to, że w 2020 roku to miejsce zostało nazwane najpiękniejszym miasteczkiem w Nowej Zelandii w konkursie Nowej Zelandii. Turn around and show your face. Let me see parts of you. Oh my, our bodies interlace, slow and easy. And I can reach you from a distance. I can, so beautiful. Przeurocze miasteczko. Tak naprawdę jak się tutaj zatrzymacie, no to potrzebujecie pewnie z godzinkę, żeby sobie na spokojnie przejść w jedną i w drugą stronę, przejrzeć wszystkie sklepy. Dużo fajnych butików, jakieś miejsca z książkami, przepyszna kawa z Wolf Roastery. No i to, co chyba najważniejsze, no to położenie tego miasteczka, no bo jest położone, no jest całe otoczone nie jakimiś super wysokimi górami, ale i tak fajnie, że nad tymi budynkami widać te góry. Jest bardzo Więc zielono. Tak, bardzo zielono, bardzo malowniczo. Takie zatrzymane w czasie miejsce. Naprawdę warto chociaż godzinę sobie poświęcić i po tym miejscu się przejść. Within the silence, we will dance away the gloomy days right here. We are silver line, one of a kind, you and me. Jesteśmy przy Lake Pukaki, gdzie mieliśmy dzisiaj camping. Jest tu naprawdę fajnie, aczkolwiek od wczoraj dosyć mocno padało. Teraz akurat nie pada, ale jest wciąż pochmurnie, więc ta pogoda nie jest jakaś taka najlepsza. Natomiast wczoraj po naszych cudownych hot tubs, które robiliśmy w Omaramie, czyli w miasteczku po drodze, zatrzymaliśmy się tam na 2 godziny i potem już prosto pojechaliśmy tutaj przy Lake Pukaki, żeby już mieć taki totalny odpoczynek i gdzieś tam sobie pochillować w wanie. No i przez to, że padało, to też był taki klimat właśnie, żeby się zamknąć, poczytać książkę, więc bardzo fajnie. A dzisiaj też mieliśmy powolny poranek. Większość vanów już stąd odjechało. Naprawdę jest to spory plac, więc też ciekawe, że zawsze jakoś tak jak sprawdzaliśmy wcześniej, myślałam, że te bezpłatne kempingi będą bardzo mocno takie oblegane i że ciężko będzie znaleźć parking, a jednak to są ogromne takie pola i jest naprawdę sporo miejsca, więc nie musicie się o to raczej martwić. Wiadomo, że zawsze lepiej wcześniej przyjechać, ale ogólnie fajnie to wyszło, więc naprawdę super. A jeśli chodzi o to, co dalej, no to teraz siadamy już z powrotem do vana, zjedliśmy śniadanie i jedziemy w stronę Mount Cook. Tam mamy kolejny kemping, na którym pewnie będziemy dopiero wieczorem, bo jeszcze planujemy zrobić mini hajki, albo przynajmniej zatrzymać się na jakieś lookouty. Zobaczymy, jak to będzie z pogodą. Natomiast Lake Pukaki samo w sobie ogólnie bardzo fajnie, bardzo ładny kolor, no ale wydaje mi się, że przez tą pogodę może nie robi aż tak pięknego wrażenia. I też przez to, że widzieliśmy naprawdę sporo tych jezior tutaj po drodze, to wydaje mi się, że inne były ładniejsze. Może też z tego względu, że tutaj jednak dalej było mnóstwo tych vanów, a udawało nam się znaleźć takie wcześniejsze momenty, takie miejsca, gdzie mogliśmy się zatrzymać i być tylko sami, więc może też tego kwestia. Ale fajnie, fajny camping, fajnie, że nie trzeba było płacić, więc też super. Polecamy zrobić Wam też taką kombinację, kilka tych płatnych, kilka bezpłatnych, żeby też trochę pobyć w naturze, mieć też te wszystkie facilities pomiędzy, bo na takim momencie jak tutaj nie mamy niestety prądu, więc też kwestia
kwestia właśnie ładowania sprzętu, ale oczywiście też prysznica. My wczoraj skurzyliśmy całą wodę na to, żeby ugotować sobie jedzenie wieczorem, więc to też trzeba mieć na uwadze. Więc dzisiaj już mamy płat normalnie taki zwykły kemping, gdzie będziemy mogli sobie skorzystać z kuchni, z łazienek i tak dalej, więc fajna jest to kombinacja. Także tak, lecimy dalej i widzimy się później. No dobrze, kochanie, to powiedz, co się stało. Znacie nasze perypetie z policją w każdym kraju. My lubimy być zatrzymani przez policję. No i nie mogło być inaczej, ale mieliśmy też do czynienia z policją w Nowej Zelandii. No więc wyjeżdżaliśmy z miasteczka Twizel i jechała za nami policja. No i mówię do Nati, że no trzeba teraz uważać, żeby nie przekroczyć i tak dalej. No i jadę przez dłuższy czas. Jakiś samochód mnie wyprzedził. No i ta policja jedzie za mną i nagle syrena za nami. I myślę sobie, o co tu chodzi. Przecież no nie sądzę, żebym przekroczył, bo specjalnie uważałem. I myślałem, że może chce mnie, że chce przejechać obok mnie. No i zwalniam, a on mnie nie omija, więc no muszę zjechać. No i zjeżdżam. Wychodzi pan policjant i takie: czy ty wiesz, do ilu tu jest ograniczenie? A ja takie: no nie wiem, chyba 80. A on: nie zwracasz uwagi na znaki. Ja tak na niego patrzę, myślę sobie, o co chodzi. A on: tutaj jest 100 na godzinę. Czy widzisz te wszystkie samochody, które cię mijają? One wszystkie pokazują na ciebie palcem, bo jedziesz za wolno. Musisz jechać pomiędzy, jak jest to 100, no to nie możesz przekraczać, ale nie możesz jechać 60, ty jechałeś 60. Więc przyspiesz i jeżeli chcesz jechać wolno, to zjedź, przepuść wszystkie samochody i dopiero się wolno poruszaj. Więc no mi serce biło strasznie szybko, bo pierwszy raz zostałem zatrzymany za wolną jazdę. Ja już wyjęłam dokumenty, miałam kasę przygotowaną. Więc śmieszna sytuacja, bardzo przyjemna rozmowa z panem policjantem z Nowej Zelandii. Policja w Nowej Zelandii odhaczona, dołącza do policji w Australii, w Stanach Zjednoczonych. No mamy szczęście do policjantów. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. No my tak sobie jeździmy, oglądamy to wszystko, a wy w sumie to nie wiecie, o co chodzi. Zatrzymaliśmy się w Twizel, bo pamiętajcie, że Twizel to jest ostatnie miejsce tak naprawdę cywilizacyjne, które przed ruszeniem do Mount Cook. Więc jeżeli macie jakieś zakupy do zrobienia, zatankowanie, zrzucenie rzeczy z vana, brudna woda, tego typu rzeczy, to właśnie tam jest tego miejsca. Twizel, bardzo fajne miasteczko, urokliwe, zjedliśmy tam bardzo dobre jajka po benedyktyńsku, które zresztą widzieliście na przebitkach. Więc nie, naprawdę... nie nagrałam. No to nie widzieliście, ale możecie sobie wyobrazić. Bardzo dobre. Miejsce nazywa się chyba Mint & Co. Więc bardzo polecamy, dobra kawa, fajne ciasta. Więc jeżeli chcecie coś sobie przekąsić, to tam szukajcie tego miejsca. A gdzie my jesteśmy teraz? W przepięknym Mount Cook Village. Bardzo się tutaj pięknie jedzie. Po prawą jest, przez cały czas macie Lake Pukaki. Dojeżdżacie tutaj, no i tutaj to już was otacza tak naprawdę przepiękne góry. A to, co jest ciekawe, to to, że ta góra jest strasznie wysoka. To jest chyba Mount Cook. Ona jest strasznie wysoka i jest zasłonięta przez chmury. Bo jest dzisiaj dosyć pochmurnie, Ale więc... tak świeci, Tak, więc jest, no naprawdę ja jestem w fajnie. krótkim rękawku, więc wiecie, to jest Lało takie... dzisiaj pięknie. Tak. Co jeszcze z takich rzeczy, które powinniśmy was zaktualizować? Powinniśmy wam powiedzieć o tym, że noc spędziliśmy na... Ty już na tym nagrywałaś, no to wy wszystko wiecie. No dobrze, no to co, zaczynamy sobie tutaj odkrywanie tej części Nowej Zelandii, czyli tych okolic Mount
widok. O co w ogóle chodzi z tymi kwiatami? Może to wynikać z mojej ignorancji, ale ja nie wiedziałem, że te kwiaty są takim znakiem rozpoznawczym Nowej Zelandii, a najlepszą osobą, która może wam powiedzieć o tych kwiatach, jest znawca kwiatów. O co chodzi? Wydaje mi się, że taki najbardziej popularny widok z tymi lupinami jest przy Lake Tekapo. Czyli to się nazywa lupin. Tak, przy którym jeszcze nie byliśmy. Będziemy tam jutro, więc tam podobno jest taki jeden spot, gdzie jest ich mnóstwo. Więc na pewno będziemy tam robić mnóstwo zdjęć. Ale tak, jest to bardzo popularny tutaj kwiat, no ale nie widzieliśmy go na północnej wyspie, tylko na południowej, więc to jest ciekawe. No one są przepiękne, no bo każdy tak naprawdę jest W takim innym odcieniu fioletu i różu. spersonalizowany. Spersonalizowany każdy jest. Nie ma dwóch takich samych. Każdy ma inny odcień, każdy ma jakieś przeplatające się kolory w unikalny Pięknie sposób. wyglądają. To jest słowo, którego szukałem. Unikalny. Każdy kwiat jest unikalny. I sprawia to, że jest to przepiękne. Ale to, co jest fajne, ja w ogóle bardzo mi się marzyło ten taki widok z tymi kwiatami przy Lake Tekapo. Jadąc do Nowej Zelandii widzieliśmy, że sezon zaczyna się pod koniec listopada i na początku grudnia, a jest, jak wiecie, koniec grudnia, początek stycznia, kiedy tu jesteśmy, więc ciekawie, że faktycznie wciąż one są i można je dostrzec, więc to jest super. Jest ich Pomyślałam, sporo. że To nie będzie jest tak, już... że pojedyncze jakieś Tak. tylko. I widzieliśmy i właśnie na tym kempingu, gdzie byliśmy i w różnych miejscach, więc fajnie. A jeżeli zastanawiacie się, gdzie zatrzymują się wszyscy źli bohaterowie z filmów, jeżeli przyjeżdżają do Mount Cook, to w tym hotelu. Zobaczcie, jak on złowrogo wygląda. To jest hotel dla Zwoli. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. Właśnie w takich chwilach odkrywam, jak czuję się naprawdę, jak podróżuję samemu. Ten jest zamknięty, więc idziecie tylko stąd, tu i z powrotem. 45 minut w jedną stronę, 45 minut w drugą stronę, 1,5 godziny powinniśmy być z powrotem. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you. Nati właśnie powiedziała, że przypomina to bardzo ten track, który robiliśmy. Pamiętacie, tam gdzie była taka wyboista droga, tam gdzie szliśmy na szczyt, żeby zobaczyć lodowiec. Nati powiedziała, że jej to bardzo przypomina, ale potem stwierdziliśmy, że tu jest zdecydowanie bardziej skaliście. Tam było bardzo dużo zieleni, owiec oczywiście, a tutaj jednak jest dużo skał, dużo takiego, że jak tutaj widzisz, to robi to na tobie respekt. Tam jak miałeś te piękne zielone wzgórza, to było takie, ale fajnie, przyjemnie, a tutaj patrzysz na te góry i masz takie, okej, jest poważnie. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Say that you won't go. No i tak jak wam mówiliśmy, dochodzicie na koniec do drugiego mostu. Tam jest zamknięte, tu jest zrobiony bardzo fajny punkt widokowy i z tego punktu widokowego jest przepiękny widok na góry i jeziora. Złapcie sobie tutaj jakiś snack. Ja bym to nazwał bardziej spacerem niż hajkiem, bo to jest fajny spacer po gravelu. Nie jest jakoś zbyt stromo, nie jest jakoś zbyt górzyście. Jest naprawdę fajny, luźny spacer. Do zrobienia. Aktualizacja. Jeżeli wchodzicie na ten walk, to lepiej odbić i pójść trasą bardziej kamienistą. Zobaczycie to na pewno. I przechodzicie na tą przepiękną skałę, z której ciągnie się widok. Nie ma tutaj ludzi. Jesteście sami. A wygląda to Możesz pokazać, że tam z tyłu fenomenalnie. są osoby za nami. A tam jak się odwrócę, to tam byliśmy. To jest tam ten typowy widok, więc możecie sobie najpierw pójść tam, a potem spróbować trafić na ten kamień, bo zdecydowanie moim zdaniem lepszy widok. Rewelacyjny. Wow. No i z tego punktu widokowego widać hotel Zwoli. Ciekawe, co oni tam knują.
już na kolejnym łoku. Tym razem Tasman Glacier Track. Bardzo krótki walk, 780 metrów, coś takiego. 15 minut powinno Wam to zająć, tylko jest jeden problem. Te 780 metrów są schodami w górę. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że takimi schodami wchodzicie tam na szczyt, a potem z tego szczytu schodzicie tymi schodami w dół. Więc my sobie się zatrzymaliśmy na chwilę, bo jednak intensywnie, ale trzeba ruszać. No i zobaczymy, czy warto te 780 metrów pokonać w górę, bo jednak patrzymy na górę i widać, że szczyt jest zachmurzony. Zobaczymy, czy będzie to lepiej widać z góry. No nie ma co ukrywać, nam widok się dosyć podoba. Chyba było warto te 780 metrów w górę po schodach wejść, żeby posiedzieć sobie na spokojnie z widokiem na Tasman Glacier, który swoją drogą może się cofać nawet 800 metrów rocznie. Teraz ma 24 km, w 2027 jest przewidywanie, że będzie miał 20 km. Tak to wygląda pod kątem tej natury. No po tej naszej urokliwej wspinaczce pojechaliśmy już na kemping i my dzisiaj kempingujemy w Glentyre Park, czyli 20 minut drogi od Mount Cook. Moim zdaniem rewelacyjna lokalizacja, biorąc pod uwagę, że sam kemping jest wspaniały i z niego macie 10-minutowy spacer nad Lake Pukaki. Więc jeżeli naprawdę szukacie jakiegoś fajnej lokalizacji, my oczywiście Wam wszystkie nasze kempingi wrzucimy do opisu. Z nikim nie współpracujemy, nikt nam za to nie płaci. Chcemy, żebyście mieli gdzieś po prostu możliwość zobaczenia tych samych kempingów, bo nam się sprawdziły, odpukać i wydaje nam się, że jeżeli szukacie fajnych miejscówek, to będą dobre wybory. Tutaj jeszcze nie spaliśmy oczywiście, ale wszystko się zapowiada na to, że będzie to jeden z najfajniejszych, na których byliśmy w czasie tego wyjazdu, bo lokalizacja jest po prostu rewelacyjna. Za mną góry, a przede mną piękne jezioro, no i narzeczona. Więc nic, tylko przyjeżdżać i kempingować w takich pięknych okolicznościach przyrody. It's a cool